Zabieram Was do miasta, którego życie toczy się wokół nurtu rzeki Wisły oraz dźwięku kół pociągowych. Witam Was w Tczewie. Zapraszam. Budynek dworca to konstrukcja oddana do użytku w sierpniu 1949 roku, nawiązująca do przedwojennego modernizmu. W latach 1856-1857 wzniesiono tu tzw. Stary Dworzec. Zaprojektowany przez Friedricha Augusta Stillera, był to budynek zbudowany z żółtej, klinkierowej cegły, żelaza i szkła. Niestety, został uszkodzony podczas wojny, a w marcu 1945 roku, kilka dni po wejściu Armii Czerwonej, doszczętnie spłonął. Stoję dla Was przy pomniku techniki. Jest to parowóz TKT-48 ważący 80 ton. Jest on w barwach czarno-białych nie bez powodu, ponieważ jest on w barwach zespołu Republika, którego lider Grzegorz Ciechowski urodził się właśnie w Tczewie. Żaden węzeł parowozowy nie może się obejść bez wieży ciśnień. Ta wieża ciśnień została wybudowana w latach 50. XX wieku i posiada ona ponad 32 metry wysokości. Parowozy są zapatrywane w wodę, którą się później podgrzewało, żeby wytworzyć ciśnienie i żeby pociągi jeździły. Dlatego jest potrzebna dużo wody, a tutaj w tym parowozie jest zamontowany gwizdek, głośnik, który udaje gwizdek parowozu. Węzeł i stacja kolejowa sprawiły, że miasto w XIX wieku dokonało skoku cywilizacyjnego. Wszystko zaczęło się od decyzji pruskich władz, które postanowiły wybudować magistralę łączącą Berlin z Królewcem, nazywaną Ostbahnen. Pierwszy parowóz wjechał tutaj latem 1852 roku, ciągnięty przez lokomotywę o nazwie Drache, czyli smok. Od tamtej pory Tczew jest nazywany mianem miasta kolejarzy. W okresie swojej świetności w Tczewie niemal każdy w swojej rodzinie miał kogoś, kto pracował na kolei. Idziemy dalej. Przed nami okrąglak, tutaj właśnie za pociągiem. Jest to zabytkowa parowozownia, która została wybudowana w latach 1870-1874 na potrzeby królewsko-pruskiej kolei wschodniej. Zaprojektował ją Johann Wilhelm Schwedler z cegły z Gniewa, którą użyto do budowy pierwszego mostu i dawnego dworca. Villa Eiseneka to luksusowy, wolno stojący dom, który został zbudowany w 1911 roku dla zamożnego kupca zbożowego nazwiskiem Eisenek. Przykład stylu eklektycznego, w którym przepych neobaroku łączy się z secesyjnymi detalami sztukatorskimi. W 1935 roku posiadłość przeszła w ręce znanego lokalnego lekarza, doktora Włodzimierza Megera. Niedługo potem wybuchła II wojna światowa, a okupanci wyrzucili właścicieli, adaptując ten budynek na siedzibę lokalnych struktur NSDAP. Centrum Kultury i Sztuki to dawna wielofunkcyjna hala miejska wybudowana w latach 1910-1911 według projektu Otto Spechta oraz Wilhelma Meyera. Wydaje się solidnym, neoklasycystycznym gmachem widowiskowym, ale był to jeden z pierwszych budynków na całym Pomorzu, w którym zastosowano technologię żelbetową. Sama instytucja Centrum Kultury i Sztuki, którą powołano do życia w 1975 roku, to dzisiaj serce lokalnej kultury. Jeśli w Tczewie szukacie rozrywki, to jesteście pod właściwym adresem. To tutaj odbywają się spektakle teatralne, koncerty, musicale, a także występy kabaretów i stand-uperów. To również miejsce, w którym swoje pierwsze artystyczne kroki stawiają lokalne zespoły muzyczne i młodzież. Kościół Farny pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża
To najstarszy budynek w mieście, najstarszy zabytek. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku i jego najstarszą częścią jest dolna podstawa wieży. Ta tu właśnie część jest najstarsza z całej budowli, tak? Fundatorem kościoła był jeszcze książę pomorski Sambor II. Ta najstarsza część podstawy wieży pochodzi z 1275 roku, a sama wieża mierzy ponad 30 metrów. Przez stulecia świątynia ta wielokrotnie stawiała czoła pożarom. Jest to trzynawowa hala wzniesiona w stylu gotyku nadwiślańskiego. Wewnątrz dominuje późnobarokowy ołtarz główny z przełomu XVII i XVIII wieku, który ma 14 metrów wysokości. Spójrzcie tylko na te gotyckie sklepienia gwiaździste. Barokowa ambona z XVIII wieku i na jej baldachimie siedzi 5 rzeźbionych aniołków. Reprezentują one 5 ras ludzkich. A w tak zwanej kaplicy świętych niewiast odkryto średniowieczne polichromie z przełomu XIV i XV wieku. Przedstawiają one popiersia świętych kobiet, które łatwo rozpoznać po trzymanych w dłoniach atrybutach. Takie freski to rzadkość w średniowiecznej sztuce. W tej kaplicy jest też gotycka drewniana pieta wyrzeźbiona w pierwszej połowie XV wieku. Tczewska fara jest też domem dla kielicha mszalnego, którego wygrawerowano w 1492 roku. Tak, dokładnie w tym samym roku, w którym Kolumb odkrył Amerykę. Średniowieczne mury obronne Tczewa. Mury zostały zbudowane przez Krzyżaków w XIV stuleciu, ale wcześniej musieli zdobyć miasto. Miasto zdobyli w 1308 roku i zainicjowali właśnie budowę murowanego pierścienia i same mury miały długość 1,3 metrów, wznosiły się na 5 metrów wysokości, a grubością sięgały nawet 2 metrów. Opierały się na solidnym fundamencie z kamieni polnych i zaprawie wapienno-piaskowej. W czasach swojej świetności pierścień murów najeżony był 12 wieżami i basztami. Do miasta można było wjechać przez 5 bram. Najsilniej strzeżona była brama wodna, która broniła dostępu od strony rzeki i miejskiego portu. W XIX wieku miasto zaczęło się gwałtownie rozrastać i w 1868 roku Tczew stracił status miasta twierdzy. Umocnienia rozebrano, a część z nich wchłonęła nowa zabudowa. Mieszkańcy dobudowali kamienice bezpośrednio do dawnych murów. Przez to średniowieczne cegły stały się ścianami domów, kamienic, piwnic i tak to właśnie się złożyło, że średniowiecze spotkało nowoczesność. I to tyle właśnie zostało z tych murów. Takie poszarpane fragmenty. Jesteśmy na placu Hallera, który do 1916 roku pełnił funkcję tradycyjnego rynku. Został wytyczony w średniowieczu i po środku stał ratusz. Ten ratusz spłonął i dziś jest po nim tylko ta obramówka. Plac otaczają secesyjne i eklektyczne kamienice z XIX i początku XX wieku, często posadowione na średniowiecznych fundamentach. Ta bogato zdobiona fasada eklektycznej kamienicy to przykład arcydzieła. W 1729 roku urodził się tam Johann Reinhold Forster. Był to przyrodnik, geograf i podróżnik, który wziął udział w drugiej wyprawie kapitana Jamesa Cooka dookoła świata i urodził się tu, w Tczewie. Na placu natkniecie się na pomnik 4 pory roku. Składa się on z rzeźb poszczególnych pór roku.
na cokole znajduje się zawsze tylko ta figura, która odpowiada aktualnie trwającej porze roku. A gdzie jest reszta towarzystwa? Tam na górze. Podominikański kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki wzniesiony w XIV wieku, a jego początki wiążą się ściśle z rokiem 1289, kiedy to ostatni władca Pomorza Gdańskiego, książę Mestwin II, sprowadził tutaj zakon dominikanów. Surowa, jednonawowa świątynia słynie ze smukłej, ośmiobocznej wieży. Wnętrze skrywa doskonałą akustykę, z której budowla słynie w całym regionie. Na przestrzeni wieków kościół wielokrotnie zmieniał patrona. Po kasacie zakonu w 1818 roku przez pewien czas w budynku mieściła się szkoła, a od lat 50. XIX wieku aż do 1945 roku budowla służyła jako świątynia miejscowym ewangelikom. W ręce katolików kościół wrócił po II wojnie światowej. Przylegające do kościoła dawne zabudowania klasztorne z XIV wieku, pod ich spodem wciąż zachowały się oryginalne gotyckie piwnice, a dziś rozbrzmiewają tu dźwięki instrumentów, bo mieści Państwową Szkołę Muzyczną. Na Tczewskim deptaku jesienią 2013 roku odsłonięto pomnik, ławeczkę Romana Landowskiego. A Roman Landowski to pisarz, poeta i pasjonat regionu, nazywany najbardziej kociewskim z kociewiaków. Stworzył on wiele książek, m.in. Nowy Bedeker Kociewski. Jeśli nie wiecie, co to znaczy Bedeker. Bedeker to znaczy przewodnik, czyli mój kanał może się nazywać również Bedekerem, nawet wideo Bedekerem, bo nie jest to zdjęcie i opis, ale jestem też ja i właśnie dlatego z panem Romanem mamy tyle wspólnego. Pracował on w bibliotece, z którą złączył całe życie. Pracował tam ponad 50 lat. I właśnie z książką, z piórem i z kociewiem swoje życie złączył, tak? Dlatego ma ładnie tutaj czyta książkę przed gmachem biblioteki. Biblioteka jest tam. Za swoje zasługi pan Roman w 2003 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Tczewa. Honorowego mieszkańca, tak? Mimo że sam pochodził ze Świecia, ale całe życie poświęcił właśnie w Tczewie, pracując i budując kulturę kociewską. Miejska Biblioteka Publiczna imieniem Aleksandra Skulteta powstała w 1847 roku w stylu łukowo-arkadowym. Pierwotnie była to siedziba sądu, którego rozbudowano, a po rozbudowie w 1878 roku dobudowano więzienie do tego sądu. W czasach pruskich w 1901 roku przetrzymywano polskich patriotów, a po II wojnie światowej również przetrzymywano tutaj więźniów politycznych. O tych wydarzeniach przypomina tablica wymurowana w ścianę budynku, a od 1986 roku właśnie działa tutaj Biblioteka Publiczna. W tym budynku mieścił się areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w którym okresie stalinizmu przetrzymywano i torturowano członków konspiracyjnych organizacji niepodległościowych oraz inne osoby aresztowane z przyczyn politycznych. Urząd Pocztowy funkcjonował w tym miejscu od 1850 roku. Obecny neogotycki gmach wzniesiono w 1905, a zaprojektował go architekt Karol Hempel. Kiedy go otwierano, budynek był krzykiem techniki, bo posiadał nawet centralę telefoniczną. Prawne oko wypatrzy herby Tczewa, Gdańska, a także godło państwowe. Budynek dawnej loży masońskiej Fryderyk pod niewygasłą pamięcią. Ceglana kamienica została przejęta przez wolnomularzy w 1891 roku i stała się źródłem miejskich legend. Należeli do niej najbardziej wpływowi Niemcy i zniemczeni Polacy, w tym burmistrz Ludwik Dębski oraz znani fabrykanci. Po mieście krążyły plotki o tajemniczych czarnych karetach z czerwonymi szprychami, które nocami podjeżdżały pod lożę. Wnętrze ociekało luksusem, drogie dywany, kryształowe żerandole,
a na piętrze znajdowała się świątynia z tronem mistrza katedry. Później hitlerowcy zlikwidowali tczewską lożę. Siedzimy przy budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie. Urząd Miejski w Tczewie został wybudowany w trzech stylach: neogotyckim, neomanierystycznym i w tzw. Landhausstil. W 1908 roku pełnił funkcję budynku starostwa powiatowego. Tu swoją siedzibę mają tczewskie władze i samorząd miejski. A tutaj mieści się dawna karczma wzniesiona pod koniec XVIII wieku, na fundamentach jeszcze starszego zajazdu. Praktycznie w centrum miasta, na wzgórzu, stoi zabytkowy wiatrak typu holenderskiego z około 1806 roku. Zazwyczaj wiatraki mają 4 ramiona, a tczewski Holender ma ich 5 i przez lata był sercem lokalnego młynarstwa. Miejscem męczeństwa i śmierci mieszkańców ziemi tczewskiej. Ten głaz upamiętnia zbrodnie, jakich tu dokonano. Na terenie Koszar zamordowano około 120 obywateli Tczewa i okolic. Na tablicach znajdziecie dziesiątki nazwisk ofiar mordu, by nikt o nich nie zapomniał. Stąd również wywożono ludzi do lasu szpęgowskiego albo do obozu koncentracyjnego Sztutow. Ważący 17 ton gąsienicowy transporter pływający PTS odsłonięto w 2011 roku jako pomnik. Stanowi on hołd dla żołnierzy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów, którzy przez 60 lat stacjonowali w mieście. Tczewscy saperzy z narażeniem życia rozminowywali Pomorze, budowali mosty i pomagali, kiedy Wisła zalewała pobliskiej okolicy. Tuż przy wejściu do parku Mikołaja Kopernika stoi obelisk dziękczynny Józefowi Piłsudskiemu, marszałkowi, w 100. rocznicę powstania Legionów Polskich i jest to wyraz wdzięczności mieszkańców Tczewa za powrót do macierzy, czyli do Polski. Park imienia Mikołaja Kopernika przez wieki nie był parkiem, lecz cmentarzem ewangelickim, którego początki sięgały XVII wieku i zniszczonego kościoła świętego Jerzego. Tutaj w parku Mickiewicza jest jeszcze jeden pomnik właśnie żołnierskim pokoleniom saperów. Tym, co mówiłem, co stacjonowali w Tczewie przez 60 lat i rozminowywali Pomorze. Kaplica ewangelicko-augsburska to neogotycki budynek wzniesiony w 1883 roku. Dziś obiekt ten nadal służy tczewskim ewangelikom. W XIX wieku mieściła się tu fabryka wyrobów metalowych Emila Kelcha. W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli tu obóz przejściowy dla wysiedlanych Polaków. Przypominają to tablice na fasadzie. Dziś organizowane są tu wystawy historyczne i artystyczne, a na dziedzińcu znajdziecie mały skansen kociewski z lokomotywą SM03. W tych samych murach mieści się też Muzeum Wisły, w całości poświęcone królowej naszych rzek, otwarte w 1984 roku. Wewnątrz zobaczycie dawną historię spławu, makiety statków, tradycyjne łodzie płaskodenne i informacje o dawnym rzemiośle szkutniczym oraz flisakach, dzięki którym Tczew przed wiekami tak prężnie się rozwijał. Krok dalej wchodzimy do oddanego do użytku w 2016 roku gmachu Centrum Konserwacji Wraków Statków. W magazynie studyjnym zgromadzono zabytkowe łodzie i możecie tu na żywo podglądać prace archeologów i specjalistów. A dla fanów technologii w muzeum można posterować modelem podwodnego robota do badań archeologicznych. Wieża ciśnień z 1905 roku, zaprojektowana przez pracownię Davida Grove, wznosi się na wysokość niemal 41 metrów. Wewnątrz jest zbiornik ze stali, mogący pomieścić 400 m3 wody. Wykorzystując ciśnienie hydrostatyczne, wieża dostarczała wodę do kranów nieprzerwanie aż do 1983 roku. Budynek Państwowej Szkoły Morskiej został wzniesiony w latach 1908-1912 jako szkoła żeńska, jako
To było jej pierwsze założenie. Później w czasie I wojny światowej przez chwilę był tutaj wojskowy lazaret, a w odradzającej się Rzeczypospolitej, gdzie nie było jeszcze portu w Gdyni, w tych murach powołano pierwszą szkołę kapitanów. Tutaj kształciły się pierwsze kadry polskiej marynarki, a żaglowiec szkolny Lwów był dumą uczniów. Ta szkoła funkcjonowała w Tczewie jeszcze przez 10 lat do 1930 roku, kiedy przeniesiono ją do Gdyni. Tablice dedykowane tczewskim nauczycielom, którzy zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym Sztutow oraz tym, którzy z narażeniem życia prowadzili tajne nauczanie podczas okupacji. Park miejski zajmuje powierzchnię około 15 hektarów. Został założony na przełomie XIX i XX wieku dzięki inicjatywie lokalnego filantropa i przedsiębiorcy Willego Muscate. Spacerując, natraficie tu na głaz z tablicą upamiętniającą tczewskich harcerzy pomordowanych w czasie wojny. Ulica Zamkowa, no ale gdzie jest zamek? Otóż zamek został zbudowany w latach 1252-1255. Książę Sambor II rozpoczął budowę warowni, do której przeniósł z Lubiszewa stolicę swojego księstwa. To stąd książę władał Pomorzem i stąd funkcjonowała jego własna mennica. Ale nadeszła jesień 1308 roku, kiedy to krzyżacy zdobyli Tczew. Wtedy to postawili oni własną warownię i ten zamek, tak jak mówiłem, strzegł najważniejszej wodnej autostrady, czyli Wisły. Prusacy w XIX wieku rozmontowali resztki tej warowni, ponieważ nic z niej nie zostało po upływie czasu, po potopie szwedzkim i innych wojnach. Ale w 2009 roku, tu na ulicy Zamkowej, naukowcy odkryli fundamenty zamku, które zostały przebadane i zostały potwierdzone artefakty z czasów Sambora II oraz z czasów krzyżackich. I była tutaj na tej ulicy ta twierdza, ale te fundamenty zabezpieczono i zakopano i postawiono na nich deweloperkę. Taka to jest historia zamku w Tczewie. Wszyscy dobrze wiemy, co jest głównym daniem tego odcinka. Mosty tczewskie. Są dwa. Zostały wybudowane pierwszy na potrzebę kolei pruskich, tych, o których mówiłem, tej magistrali łączącej Berlin z Królewcem, i to wymagało przekroczenia Wisły, tak? Tak zapadła decyzja o budowie pierwszego mostu, dzisiaj nazywanego mostem drogowym. Kiedy go otwierano w 1857 roku, był to najdłuższy most w całej kontynentalnej Europie, liczący dokładnie 837 metrów. Jego twórcą był Karl Lentze, a neogotyckie wieże i portale wjazdowe zaprojektował Friedrich August Stüler. Ażurowa, żelazna konstrukcja jest takim unikatem, że w 2004 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa wpisało ją na listę międzynarodowych zabytków inżynierii budowlanej. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że tczewski most znalazł się w jednym rzędzie z wieżą Eiffla i Statuą Wolności. Obok w latach 1888-1891 wzniesiono dzisiejszy most kolejowy z soczewkowatymi kratownicami. W 1912 roku oba mosty wydłużono. Dziś mają one ponad 1030 metrów długości, co czyni tczewski most kolejowy najdłuższym takim obiektem w całej Polsce. Dzisiaj zabytkowy most drogowy jest wyłączony z ruchu i czeka na kosztowny remont. Jak widzicie, koparki już działają. Jednak nawet zniszczony stanowi widok, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Bulwar Nadwiślański imieniem księcia Sambora II
z którego roztacza się widok na okolice, to tu znajdziecie ścieżki, place zabaw i plenerową siłownię. Podczas spaceru poszukajcie ławeczki miłości. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa, długi na 55 metrów i szeroki na 30, to przykład międzywojennej architektury modernistycznej. Powstawał w latach 1931-1936. Budowę zainicjował ksiądz prałat Władysław Młyński wraz ze środowiskiem tczewskich kolejarzy. Zaprojektował go poznański architekt Stefan Cybichowski. Kościół ten jest wzorowany na bazylice świętego Franciszka w Asyżu. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, które miejsce zrobiło na Was największe wrażenie i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych podróży. I dziękuję, że byliście do końca. Niedługo widzimy się w Starogardzie Gdańskim. Do zobaczenia. Wieża ciśnień. Tam jest głośnik, zobacz, to jest głośnik. I ten głośnik chyba ma dźwięk udawać gwizdka właśnie z pary przez takie ciapongi wytwarzanego. Niezłe. Fajnie, fajnie. Ta bogata fasada. Ta bogata ozdobiona. Nie mogę. Jeszcze policja nas śledzi. I moi drodzy, właśnie sobie chillujemy. Jest ładnie, ciepło. Tutaj jesteśmy po obiedzie. Trochę jestem najedzony. Mam nadzieję, że zaraz mi wrócą siły. Patrzcie tam. James Cook to chyba była jakaś znana postać. James Cook. Dobrze, dobrze.